Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym materiale przedstawię Wam, jak wygląda moja instalacja, jak ją zbudowałem. Opowiem trochę o tym, jak zaczynałem tą instalację i jaki był zamysł, jakie błędy popełniałem oczywiście. I mam nadzieję, że dzięki temu wybierzecie właściwą opcję dla siebie, nie popełniając tych samych błędów. Na samym początku zaczynałem od bardzo prostej instalacji składającej się ze zwykłego inwertera PWM 3 kW i oczywiście było do niego podpięte kilka akumulatorów kwasowych, po to, żeby zapewnić sobie zasilanie awaryjne w przypadku jego zaniku. Niestety taki stan rzeczy bywa dosyć często w miejscu, gdzie się znajduję, więc musiałem myśleć o tym, jak tutaj się zabezpieczyć przed utratą napięcia. System okazał się oczywiście dosyć ułomny, ponieważ jest to system, który wymaga bardzo grubych przewodów, no i niestety ciężko go rozbudować. Ciężko znaleźć falownik 10 kW na 24 V. Dlatego moja decyzja była dosyć szybka i zamieniłem oczywiście falownik na troszkę inne. Falowniki, które posiadałem, możecie oczywiście zobaczyć na moich filmach. Jeden to jest ten, który tutaj widać z tyłu, a drugi to był niebieski SML3. To był falownik 5,5 kW, bardzo dobry falownik chińskiego producenta. Oba oczywiście spełniały swoje zadanie i oba zasilały po jednej fazie w domu. Mój budynek oczywiście zasilany jest instalacją trójfazową, więc brakowało mi jeszcze tego jednego falownika. Poza tym nie było synchronizacji fazowej pomiędzy tymi dwoma falownikami, ponieważ one były najzwyczajniej w świecie inne. Pomyślałem więc dosyć szybko, żeby kupić sobie falownik trójfazowy, no i padła decyzja oczywiście na Deje, który wisi do dzisiaj. Pracuje już u mnie ponad 1,5 roku, no i sprawdza się jak najbardziej prawidłowo. Niebieski falownik został sprzedany i został mi jeszcze tylko i wyłącznie ten żółty, którego teraz też wykorzystam. Okazuje się, że można go wykorzystać w dosyć fajny sposób. Obejrzyjcie materiał, a zobaczycie, jak to wszystko u mnie jest podłączone. Jak się pewnie domyśliliście, jestem z wykształcenia elektrykiem, posiadam wszystkie możliwe uprawnienia do pracy z takimi urządzeniami, więc robię to oczywiście wszystko sam. Jeżeli chcielibyście zrobić sobie instalację, a nie czujecie się, warto zawsze pomyśleć, żeby wesprzeć się albo jakimś elektrykiem, albo jakąś pomocą osoby, która ma większe doświadczenie i znajomości oraz ewentualne uprawnienia do pracy przy takich instalacjach. Omawiając instalację, zobaczcie, zacznijmy od magazynu energii. Mój magazyn energii zbudowany jest oczywiście w takiej szafce rakowej. Zakupiłem ją na portalu internetowym lokalnym, tutaj gdzie można takie rzeczy nabyć. Koszt takiej szafki to było około 500 zł. Nie pamiętam dokładnie czy 400 czy 500, no ale to mniej więcej tyle taka szafka używana kosztuje. W środku znajdują się oczywiście 3 moduły producenta LVFU 10 kW, co daje nam łącznie 30 kWh. Pierwszy moduł to był ten, który kupiłem i on przez rok zrobił mi 220 cykli. Biorąc pod uwagę, że jest on nastawiony na 6000 cykli, to możemy sobie przeliczyć, ile lat będzie pracował bez większych problemów. Jeżeli chodzi o podłączenie takiego magazynu energii, zobaczcie, moduły podłączone są ze sobą równolegle i na końcach pociągnięte są zasilanie. Było dużo niepewności i niejasności, jeżeli chodzi o podłączenie. Ja miałem na początku podłączone to wszystko pod jeden busbar tutaj do jednego modułu, no ale było też dużo opinii, że lepiej łączyć na krzyż, czyli minus na przykład u góry, a plus na dole, żeby prądy się dobrze rozkładały. Oczywiście nie ma tego nigdzie w specyfikacji, producent nie podaje takiego połączenia, wręcz na wszystkich rysunkach i schematach podawane są informacje, że podłączamy właśnie w ten sposób. Jeden i drugi koniec oczywiście zasilania z na przykład busbarów bądź z falownika podłączamy do jednego modułu, a reszta rozchodzi się po prostu tymi właśnie modułami. Ja oczywiście pisząc do producenta uzyskałem informację, że można oczywiście jak najbardziej podłączyć w ten sposób. Być może jest to lepsze podłączenie, producent nie sprecyzował dokładnej informacji, nie ma tego zawarte. Ja poprosiłem go o to, żeby właśnie taką informację ewentualnie umieszczał, jeżeli jest to wskazane. Idąc za wieloma opiniami, postanowiłem przełączyć te moduły w ten sposób, że daje podłączenie krzyżowe, czyli minus daje na przykład z jednej strony, a plus daje z drugiej strony tych oto magazynów energii. Dzięki temu teoretycznie powinny prądy rozkładać się lepiej. Czy się rozkładają lepiej? Nie zauważyłem żadnej różnicy. Ten moduł rozładowuje się prądem 5 A, ten moduł rozładowuje się prądem 5,30, a ten rozładowuje się prądem 3,80. Wszystko oczywiście zależy od tego, w jakim procencie naładowany jest magazyn energii. Na pewno duże znaczenie ma oczywiście rezystancja wewnętrzna ogniw zawartych w tych oto modułach. W każdym jest troszkę inna, więc
One też inaczej pobierają prądy, tak jak pisaliście mi w komentarzach, jest to jak najbardziej prawidłowy tok myślenia. No i tak wygląda mój magazyn energii. Na ile mi to wystarcza? Słuchajcie, wystarcza mi to na 2 dni spokojnie, bez słońca, jeżeli oczywiście moduły są naładowane do pełna. Pytanie, czy dokupiłbym więcej? Oczywiście dokupiłbym więcej, jeżeli bym miał taką możliwość. Nie wiem jeszcze, jak będą wyglądać teraz przepisy prawne, ponieważ, tak jak wiecie, mają wprowadzić jakieś ograniczenia w magazynach energii i z tego, co czytałem, do 30 kWh nie powinno się nic zmienić. Powyżej 30 kWh zaczynają się już jakieś delikatne obostrzenia. Póki co na, powiedzmy, metraż około 170 m2, budynek, wszystko zasilane elektrycznie, ogrzewanie gazowe. Wydaje mi się, że 30 kWh w zupełności wystarcza. Jeżeli chodzi o okres letni, bez prądu z sieci jestem w stanie wytrzymać nawet od połowy marca do praktycznie listopada. Także te miesiące nie używam energii z sieci i jestem praktycznie cały czas odłączony. Odłączam się oczywiście fizycznie rozłącznikiem, także sieć nie dochodzi całkowicie do mnie tutaj, do budynku i płacę tylko i wyłącznie za przesył energii. A cała energia wytwarzana jest z paneli fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej i przetwarzana przez właśnie falownik DEJE. Jeżeli chodzi o podłączenie falownika, zobaczcie, tutaj wygląda to w ten sposób. Tak jak mówię, jest to falownik DEJE, jest to falownik 12 kW, no i on ma takie podłączenia. Oczywiście mamy tu podłączenia baterii, plusa i minusa, które wyprowadzone są u mnie przewodami dosyć grubymi. Są to przewody 95 mm², na które nawinąłem oczywiście taki oto filtr przeciwzakłóceniowy, który powinien zlikwidować jakieś synchroniczne powstające w wyniku promieniowania źródeł magnetycznych bądź czegokolwiek innego w pobliżu. W takim falowniku mamy także podłączoną czujkę temperatury pod pierwsze złącza, tak jak widzicie, pod 1 i pod 2. Tutaj jest czujka temperatury, którą umieszczacie najlepiej oczywiście w pobliżu magazynu energii bądź na nim bezpośrednio. Następnie idą CT-ki, pomiar prądu oczywiście, który wychodzi i wchodzi do budynku, bo one są zamontowane za licznikiem bezpośrednio. Potem mamy kolejno podłączenie do generatora, jeżeli takowy posiadamy, czyli tutaj mamy generator start. Mamy tutaj oczywiście podłączenie BMS, do którego podłączam tutaj właśnie mój magazyn energii. Tym właśnie przewodem łączę się komunikacyjnie z magazynem energii. On tam wchodzi na samym dole do tamtego modułu. Dlaczego mam podłączone to oczywiście za pomocą przewodu z BMS-em, a nie na przykład napięciowo, to dowiecie się za chwilkę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę, co pomaga oczywiście rozwijać kanał i zwiększać jego zasięgi. Można oczywiście zrobić to napięciowo, tak jak przed chwilą powiedziałem, ale ma to swoje minusy. Podłączenie BMS daje nam troszkę więcej możliwości, ponieważ falownik widzi dokładny stan magazynu energii i tak naprawdę widzi jego stan naładowania, nawet jeżeli jest ładowany z innego źródła. Kolejną rzeczą jest oczywiście podłączenie grid. Tutaj podłączamy sieć, która dochodzi z zewnątrz od dostawcy energii elektrycznej i jeżeli chcemy jej używać oczywiście i mamy taką możliwość, to podłączamy ją w tym miejscu. Kolejnym złączem jest złącze LOAD i pod spodem jest złącze GEN. Dosyć niefortunnie zrobione, bo jeżeli na przykład podłączymy sobie złącze LOAD, to żeby podłączyć złącze GEN, niestety ciężko będzie to zrobić. Jest to wykonalne oczywiście, ale dla swojego bezpieczeństwa i komfortu pracy należy znowu odłączyć złącze LOAD, żeby podłączyć złącze GEN. Dlatego, jeżeli nie planujecie na początku zrobić sobie żadnego podłączenia z tyłu do generatora ani niczego innego, moja rada jest taka, żeby wyprowadzić sobie przewód gdzieś do skrzynki na zewnątrz, jak ja kiedyś miałem tutaj taką skrzyneczkę, który będzie waszym przedłużeniem tego złącza i cokolwiek będziecie potem chcieli podłączyć, mając oczywiście zajęte złącze LOAD, możecie to zrobić z zewnętrznej skrzynki, którą zamontujecie sobie w pobliżu falownika. No i teraz przechodzimy do tego żółtego falownika. Po co on tutaj tak właściwie jest i co on tutaj ma za znaczenie. Dodatkowo robi mi jeden string MPPT, który ma zamontowany, ponieważ falownik DEJE ma oczywiście tylko i wyłącznie 2 stringi, jeden podwójny i jeden pojedynczy. Zakres ich pracy to jest od 160 V, więc od tego napięcia dopiero zaczynają startować z produkcją te właśnie MPPT. Jeżeli chodzi o ten żółty falownik, jego zakres pracy jest troszkę inny. On zaczyna pracę już od 120 V, więc zaczyna pracować szybciej i wytwarzać energię. Dzięki temu na przykład podłączenie na zimę paneli fotowoltaicznych pod ten właśnie falownik daje mi troszkę więcej produkcji
Nie jest to oczywiście pełnia możliwości tego falownika, ponieważ jeszcze wykorzystuję go do innego celu, zaraz Wam pokażę jakiego, ale chciałem jeszcze omówić tą tutaj rozdzielnię, którą wyprowadziłem sobie tak, żeby mieć wszystkie złącza, które są potrzebne pod ręką. Zobaczcie, jak to wygląda. Rozdzielnia elektryczna jak rozdzielnia elektryczna oczywiście, no ale doprowadzone mam tutaj wszystkie najważniejsze moje punkty zasilające i wszystkie możliwe wyjścia i wejścia. Zobaczcie, jak to wygląda. Na początek mam doprowadzone turbinę, czyli samo napięcie z turbiny trójfazowe podchodzi mi tutaj dokładnie w to miejsce, więc mam bezpośrednio do tego dojście. Nie muszę kombinować nigdzie nic naokoło, tylko jeżeli potrzebuję się podłączyć do turbiny dodatkowo jakimś licznikiem czy czymkolwiek, to mam tutaj jeszcze wolne złącza oczywiście, które mogę wykorzystać, żeby wypiąć się tutaj prosto w turbinę i mierzyć napięcie na przykład międzyfazowe bądź cokolwiek innego. Dodatkowo mam tutaj podłączony generator, tak jak widzicie, na razie u mnie jest generator jednofazowy, dlaczego idą 3 żyły. Jest to faza 0 i uziemienie oczywiście, no i tyle z tego wychodzi. Faza 0, uziemienie idzie po listwie, podłączone jest razem. Oczywiście wszystko przechodzi z generatora przez bezpiecznik i licznik, no i dodatkowo jest przełącznik sieć agregat, który wybiera mi oczywiście pomiędzy agregatem oraz dodatkowym małym off-gridem, który widzieliście na moim filmie. Co to znaczy? Znaczy to dokładnie tyle, że jeżeli na przykład nie chcę produkować energii z generatora, albo już nie mam paliwa, bądź nie będę w stanie produkować z generatora i nie będzie energii w sieci, to mogę zawsze awaryjnie odpalić te małe akumulatory, mały off-grid, który pokazywałem Wam na filmie i on przez przetwornicę tą Wewora 3 kW zasili mi ten tutaj falownik, który między innymi zasili magazyn energii, który naładuje się zawsze w jakikolwiek sposób. Z tych 12V akumulatorów jestem w stanie wyciągnąć 3 kWh i tyle właśnie są w stanie wpompować w mój duży magazyn energii. Dodatkowo mam tutaj pociągnięte, zobaczcie, port GEN, który widzieliście przed chwilą w falowniku DEJE, no i on jest wyprowadzony w to miejsce. Jeżeli chciałbym podłączyć dodatkowe panele, na przykład przez jakiś mikroinwerter, czy chciałbym podłączyć tutaj bezpośrednio generator trójfazowy, na przykład przepinając ten przewód trójfazowy tutaj, to mogę bezpośrednio tutaj pod to złącze podłączyć sobie generator i też w bardzo łatwy sposób mogę to zasilić. Dodatkowo jest wyjście właśnie na falownik EASUN, który tutaj jest zasilony z generatora lub właśnie z małego off-gridu. 24V kostki zasilające oraz busbary z magazynu energii, który tutaj też łączy w razie czego turbinę i dodatkowo też podłączony jest falownik EASUN. Tak to wygląda. Dodatkowo mam hamulec ręczny, licznik, tak jak widzicie ten tutaj Jabla, ale nie używam go praktycznie wcale. Jest mój Home Assistant, taki awaryjny, bo w tej chwili nowy Home Assistant został zbudowany na kunapie, tak jak widzicie tutaj stoi skrzyneczka. O tym jeszcze oczywiście opowiem, no i zasilanie 24V. I dzięki temu mam bardzo szybkie i łatwe podłączenia, jeżeli cokolwiek potrzebuję zrobić, nie muszę teraz już pruć instalacji, przerabiać niczego, tylko wszystko mam wyprowadzone właśnie tutaj. A wracając do Home Assistanta, tak jak widzicie, bardzo fajnie, QNAP znacznie lepiej sprawdza się niż mały Home Assistant na Raspberry Pi, ponieważ działa znacznie szybciej, jest tam większy procesor, więcej RAMu i można tak naprawdę dorzucić parę dysków, więc przestrzeń i czas reakcji w takim serwerze działa znacznie lepiej. Pokażę Wam oczywiście w późniejszych materiałach, jak zbudować coś takiego i na komputerze jeszcze raz i na takim serwerze QNAP właśnie, żeby działało to całkiem fajnie. Tak jak Wam wspomniałem, generator jest podpięty pod falownik EASUN, czyli on w tej chwili wchodzi sobie tutaj, idzie przez zabezpieczenie, przez licznik energii, no i przez sieć agregat oraz wychodzi prosto tutaj i idzie sobie do zasilania falownika EASUN. To znaczy działa to w ten sposób, że jeżeli odpalę agregat, to tym przewodem popłynie 230 na złącze grid do falownika EASUN. Dzięki temu on będzie w stanie naładować mi baterię. Pokażę Wam, jak to działa. Już się ciemno zrobiło troszkę, zobaczcie. Ładnie się tutaj halogen świeci, ale już jest ogólnie dosyć późno. No, nie jest aż tak późno, 16:50, aczkolwiek o tej godzinie, o tej porze roku już niestety światła nie ma. Jest i ono, to mój generator, który zakupiłem. Słuchajcie, nie jest to żadna reklama, kupiłem go za własne pieniądze oczywiście.
Cóż mogę powiedzieć? Generator 4 kW, tyle musicie wiedzieć. Generator, który może pracować ciągle 3,5 kW, 4 to jest oczywiście jego moc maksymalna. Jest zasilany 2 źródłami zasilania. Może pracować na benzynie i może pracować na gazie. Czy się opłaca? No, powiem wam tak, na gazie jest troszkę słabszy, 3200 W bodajże wyciągnie maksymalnie, na benzynie, znaczy maksymalnie, pracy ciągłej, a na benzynie oczywiście 3,5, więc troszkę więcej. Jeżeli chodzi o gaz, no taka butla nie starcza na strasznie długo. Myślę, że starcza trochę dłużej niż na benzynie, aczkolwiek też nie jest to strasznie duża różnica. Jeżeli macie możliwość taką butlę kupić za około 60-70 zł, to się w miarę opłaca. Jeżeli kupujecie ją za 100 zł, to się już przestaje opłacać, jeżeli chodzi o zasilanie tego gazem. Najlepszą opcją jest oczywiście to mieć w razie czego taką butlę. Jeżeli zabraknie wam benzyny, no to macie zawsze ten gaz. No i jest oczywiście zakręcony, więc generator wybiera sobie sam źródło zasilania. Zobaczcie, jak mam to podłączone. Oczywiście przewód uziemiający jest dostarczony tutaj. Szpilka wbita jest obok generatora. Tam z tyłu jest wbite 3 metry uziemienia, ponieważ sam generator zawsze potrzebuje punktu uziemiającego najkrótszą drogą. To musi być koniecznie przyczepione. Jeżeli chodzi o zasilanie, zobaczmy. Mamy tutaj 2 gniazda. One są 16-amperowe. 2 gniazda 230, no i do jednego podłączony mam oczywiście przewód, który idzie do rozdzielni, którą widzieliście przed chwilą, a do drugiego gniazdka podłączony jest ten przedłużacz, do którego wpięty jest wentylator do chłodzenia dodatkowo tego generatora, czyli on tutaj na niego dmucha cały czas. Oczywiście wentylator działa tylko i wyłącznie, jeżeli generator działa, ponieważ działa na jego zasilaniu, więc jeżeli nie ma generatora, wentylacja nie pracuje. Dosyć fajnie to można w ten sposób prosto rozwiązać. Oczywiście wpięty jest dodatkowo jeszcze wyciąg u góry, który tam jest bardzo brzydki, więc nie będę go pokazywał. No i jeszcze jest tutaj wyjście na spaliny, które zrobiłem na takiej rurce od Webasto, zobaczcie. Wyprowadziłem spaliny tutaj, no i one wychodzą przez ten śrubunek tam na drugą stronę. Dzięki temu tutaj spaliny na szczęście się nie dostają. Całość jest wyprowadzana na zewnątrz. Jeżeli chodzi o ten generator, na razie jest on odpalany ręcznie. Nie trzeba go zaciągać, ma on rozrusznik, ale oczywiście będę budował przeróbkę, którą wam też pokażę, jak zrobić generator odpalany automatycznie, nawet jeżeli jest on jednofazowy i nawet jeżeli nie ma wbudowanego systemu ATS. Postaram się oczywiście to zrobić przed końcem roku, jak wszystko. Ile się z tego uda, nie wiem. Jeżeli chodzi o odpalanie, to tutaj jest takie pokrętło, wystarczy przekręcić je w pozycję run. Pokazuje nam się kontrolka paliwa oczywiście, no i możemy odpalić. Oczywiście trzeba przy benzynie i niestety przy gazie trochę też dać na ssanie, po czym kręcąc przesunąć w pozycję run. Tak to działa, bardzo ładnie odpala, nie jest nawet jakiś strasznie głośny. Oczywiście taki jest hałas w środku, w szopce. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda na zewnątrz. Tak to pracuje, jeżeli chodzi o bieg jałowy, czyli nie jest w tej chwili obciążony. Jak widzicie, tutaj jest rura spalinowa, no i jest malutki tłumik od Webasto, który zawsze troszkę jeszcze to wytłumi. Bez problemu to pracuje, już przepracowało trochę, zdążyłem olej wymienić, sprawdzić, jak to wygląda, no i powiem wam, że chodzi całkiem nieźle. Jeżeli obciążamy go oczywiście mocą 3,5 kW, taką jak ma znamionową, moc pracy ciągłej, no to jest w miarę spoko, tylko dosyć dużo paliwa zżera. Nie liczyłem dokładnie ile, bo to było wszystko przed wymianą oleju. Dzisiaj zmieniałem olej. Jak to wyglądać będzie w przyszłości, to wam wszystko powiem mniej więcej, ile na przykład na zbiorniku pociągnie. Jak macie jakieś lepsze pomysły na generator, śmiało piszcie. Oczywiście ten został kupiony dlatego, że to jest generator inwerterowy. Dzięki temu ma czysty sinus. No i taki falownik typu Eason może być zasilony z takiego właśnie generatora. Jeżeli kupiłbym generator AVR, to ta sinusoida nie jest na tyle dobra, żeby falownik Eason na przykład mógł to łyknąć. Teraz pokażę wam, jak wejdzie obciążenie. Zobaczcie, na razie wszystko jest odłączone. Jest rozłącznik w liczniku wyłączony, dlatego pokazuje napięcie, ale prąd i moc jest zerowa, ponieważ nie płynie tutaj żaden prąd. Falownik Eason także nie pracuje. A jeżeli chodzi o sam jeszcze falownik Eason, oczywiście przetwornik na zasilanie 230 jest u mnie on wyłączony w pozycji off. To znaczy, że falownik nie generuje napięcia 230 V na wyjściu, dzięki temu nie ma strat na pracę przetwornicy. Odpalimy to oczywiście z licznika. Pojawia się napięcie.
Tak jak widzicie, pojawia się napięcie tutaj. No i zaczynać będzie za chwilę pracę. Falownik się odpala i w momencie, gdy zacznie obciążać, zacznie wchodzić, ustawione mam bodajże 50 A albo 40, więc 2 kW poleci tutaj na razie z niego. I tak jak widać, zaczyna się ładowanie magazynu energii napięciem 57,6 V, a tutaj jest prąd obciążenia, tak jak widzicie 13 A i będzie lecieć bodajże do 40. Tak jak widać także tutaj napięcie wyjściowe jest 0 V, czyli przetwornica jest wyłączona, ona nie generuje. To jest napięcie, które zostaje dostarczone z agregatu prądotwórczego, czyli 231 V i 50 prawie Hz, 49,9. Leci już 35 A, 37, oczywiście ten prąd możemy podnieść do 60 A, to będzie mniej więcej 3,5 kW. 42 A, tyle mam ustawione, 40 jest ustawione, więc on daje w tej chwili 2,2 kW mocy ten generator. I wszystko pracuje bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o sam Home Assistant, oczywiście zrobiłem sobie podgląd, zobaczcie na żywo, także jest z generatora. Tutaj jest generator, kierunek tych kropek niestety jak przesunę w drugą stronę, to będzie wychodziło na to, że oddaje energię do sieci. Dlatego tak go tutaj podłączyłem. Pokazuję kropki, ale to nie ma znaczenia, bo prąd tak naprawdę wchodzi do budynku, a nie wychodzi. 2,23 kW i tutaj 2,23 kW. Energia jest szczytywana oczywiście z tego licznika do Home Assistanta, więc wszystko jest na żywo pokazane tutaj na tym właśnie wykresie. No i w tej chwili ładowany jest magazyn energii energią 2,23. Oczywiście budynek pobiera 2,63, więc większość idzie na pokrycie zapotrzebowania budynku. Jeżeli chodzi o hałas na zewnątrz, zobaczmy, tutaj jest troszkę głośniej oczywiście, bo już w tej chwili obciążenie weszło. Ono jest na razie lekkie. Stoję też teraz koło tej rury wydechowej, trochę bardziej prykanie słychać. W środku jest znacznie głośniej. Tak to wygląda w środku. Jest znacznie głośniej niż na samym początku, ale to jeszcze nie jest jakaś tragedia. Żeby wyłączyć ten generator, oczywiście wystarczy przekręcić to pokrętło w pozycję off, no i w tym momencie generator przestaje nam pracować. Gdy generator przestaje pracować, oczywiście napięcie zostaje tutaj odłączone, falownik EASUN także się wyłącza i już nie pracuje. Oczywiście podłączone, tak jak mówiłem wcześniej, są panele wschód-zachód do niego równolegle przez diodę PV oczywiście, żeby napięcie nie cofało się ani ze wschodu na zachód, ani ze zachodu na wschód. No i dzięki temu ten falownik także zasila mi magazyn energii, który podłączony jest do niego przez busbary. To jest moja rozdzielnia, tutaj, która dystrybuuje mi napięcie na budynek i na falownik, dodatkowo zasila go. No i tutaj jest też przełącznik sieć agregat trójfazowy, tak jak widać. Jeżeli mówimy o przełączniku sieć agregat, takim jak ten na przykład, weźcie pod uwagę, że ten tutaj przełącznik jest dosyć słabej jakości. Jeżeli będziecie kupować przełącznik sieć agregat i będziecie chcieli go używać dosyć często, to znaczy, że on będzie się przełączał Wam dosyć często pomiędzy siecią i agregatem, to musicie wziąć pod uwagę, że niestety styki w nim są bardzo słabej jakości. Jedyną jego zaletą jest szybkość reakcji, która jest naprawdę tak duża, że nie jesteście w stanie praktycznie zauważyć różnicy podczas przełączania się energii ze źródła A na źródło B i odwrotnie. Dlatego u mnie jest oczywiście 125 A, ponieważ im mocniejszy prąd, tym mocniejsze styki. Ja tyle prądu oczywiście tutaj nigdy nie przepuszczę przez ten przełącznik sieć agregat, ale zawsze lepiej mieć zapas, dzięki temu styki są znacznie mocniejsze. U mnie się jeszcze nic z nim nie wydarzyło, ale u mnie on działa naprawdę sporadycznie. Co my tu mamy? Mamy oczywiście przeciwprzepięciówkę na 3 fazy, no i jakieś tam przełączniki do szopki i ogrodu oraz mam tutaj rozłącznik tuja, oczywiście z licznikiem energii elektrycznej, dzięki któremu też widzę, jakie jest napięcie na każdej fazie, ile energii zużyłem i całą resztę. Zamiast kupować licznika energii, polecam coś takiego. On ma te same funkcje tak naprawdę. Jeżeli on jest oczywiście w pozycji wyłączonej, tak jak teraz, to tutaj na to złącze grid nie dochodzi napięcie w tej chwili. Czyli to złącze jest odłączone. To nie ma znaczenia, czy ja go rozłączę, czy ja go włączę, bo w tej chwili tutaj nie ma napięcia żadnego. Dopiero w momencie, gdy on podejdzie do góry, pojawia się napięcie tutaj, no i falownik daje, uzyskuje napięcie
AC tutaj ta dioda się zaczyna świecić, co Wam za chwilkę pokażę. Teraz, chcąc go oczywiście uruchomić, nacisnę przełącznik w tym miejscu. No i po czym on zaczyna tutaj podawać napięcie. Zobaczcie, pojawiła się oczywiście kontrolka AC, ale jeszcze z sieci nie uzyskujemy żadnej informacji, ponieważ falownik daje, mimo że widzi już napięcie, mimo że widzi jakiej jest jakości, to musi dokładnie to pomierzyć sobie, czy napięcia się zgadzają, czy jest wszystko w porządku i gdy wszystko będzie jak najbardziej w porządku, po około minucie czasu puści tutaj nam napięcie z sieci. W momencie, gdy napięcie z sieci zostanie dopuszczone, na pewno pojawią się tutaj jakieś odczyty mocy i prądu, który będzie także pobierany na potrzeby pomiarowe. Oczywiście ten przełącznik działa z aplikacją Tuya, więc nie musicie mieć Home Assistanta do tego, żeby odczytywać parametry. Wystarczy właśnie tylko i wyłącznie aplikacja Tuya. Tak jak słyszeliście albo nie, przed sekundą przełączył się przełącznik Grid, który nam oznajmił właśnie, że napięcie zostało dopuszczone. Zobaczmy, tutaj 2,4 W lecą sobie z sieci do 12. No i tutaj mamy także pobory, tak jak widzicie, 0,30001. No i tutaj pokazuje nam, ile mniej więcej napięcia i prądu oraz mocy pobiera falownik w danym momencie. Z fazy pierwszej, z fazy drugiej oraz z fazy trzeciej. Odbywa się to oczywiście na potrzeby falownika i na potrzeby pomiarowe. Mam też oczywiście szafkę z zabezpieczeniami PV tutaj, która tutaj spełnia funkcję oczywiście w razie czego odcięcia i odłączenia zasilania z paneli fotowoltaicznych.